Golen Korab, najwyższy szczyt dwóch państw, Albanii i Macedonii Północnej. To właśnie przez ten szczyt przebiega granica tych państw. A wysokość Golen Korab to? 2764 metry. Nawet całkiem wysoko. A teraz pokażemy wam, jak w bardzo łatwy sposób wejść na korab. No i już jesteśmy na szczycie. Widzicie, jakie to było bardzo łatwe? A tak całkiem na poważnie. Zobaczcie teraz, jak wyglądała nasza droga na szczyt. Wchodzą na korab. Zbieramy się już pomału na Golen Korab. Mamy tu totalny chaos i burdel niestety, ale tak to wygląda. Jak się przyjeżdża gdzieś na 2-3 dni, tym bardziej, że jeszcze tak napięty harmonogram, że codziennie mamy wyjazd gdzieś. 12 godzin trzeba liczyć ze mną. 5 godzin wchodzili, przeszło, a Ale schodzili szybko. Ale no bo oni byli w zimie i potem na śniegu zjeżdżali, a my... No ale zaś zimą dużo się wchodzi. No, dobra. Lecimy. Żeby wejść na korab, najlepiej dotrzeć do posterunku Straży Granicznej, który znajduje się tutaj za moimi plecami. Tu mamy taki mały parking, jest jeszcze wiata, jeżeli ktoś przed wyjściem na korab chciałby coś zjeść, czy też chwilę odpocząć, kawy się napić, nie wiem, cokolwiek. Z tego, co się orientuję, można tu też nawet rozbić namiot. Jeżeli ktoś chce przenocować, nie wiem, przyjeżdża w godzinach tu popołudniowych i już widzi, że nie ma sensu wchodzić na korab, to można tu rozbić śmiało namiot i wyruszyć rano. Z tego, co też dało się wyczytać w internecie, strażnicy tutaj graniczni są bardzo, bardzo mili i nie robią z tym żadnego problemu. A droga tu na korab wygląda nie za ciekawie, ale można dojechać autem osobowym. Nasz baleron dał radę, ale wygląda tak właśnie, zobaczcie sobie. Czyli jest mocno sponiewierany przez tutejsze szutrowe drogi, a te drogi wyglądają tak, zobaczcie sobie sami, jak tu dojechać. Podjazd pod punkt wyjściowy szlaku na korab niestety nie należy do tych łatwych, miłych i przyjemnych, a dotarcie w to miejsce może przyprawić o palpitację serca, rozstrój żołądka i przeszywający ból głowy. Zwłaszcza tych, którzy nader troskliwie dbają o swoje 4 kółka. A mianowicie wygląda to tak. Skręcamy z głównej drogi za lub przed miejscowością Trnica, w zależności z której strony pojedziemy. Później kierujemy się w stronę punktu policji granicznej Strezimir. I to tu zaczyna się pierwszy, aczkolwiek zmotoryzowany etap podejścia na korab. Ponieważ wbijamy się na 14-kilometrowy odcinek prawie w całości szutrowej drogi pełnej niedoskonałości, którego przejazd waha się w okolicach niespełna godziny lub godziny z dość dużym haczykiem. W zależności od tego, jak bardzo zależy kierowcy na zawieszeniu swojego samochodu. Jednak przy ostrożnej jeździe nic złego nie powinno się wydarzyć. Tylko pamiętajcie, żeby nie wjeżdżać tu sportową furą z obniżonym podwoziem i nie daj Boże z zamontowanymi tam spoilerami. Przy złej pogodzie warto zapytać pograniczników w pierwszym posterunku o przejezdność dalszego odcinka drogi, bo z tym to ponoć różnie bywa. Gdy już zaparkujecie sobie samochód, idziecie tutaj obok budynku, jest już szlakowskaz na korab. A jak dojeżdżaliśmy tutaj do posterunku Straży Granicznej, naprzeciwko jechał samochód policyjny, no i zatrzymali się na chwilę, otworzył okno i był stresik, że kurczę, coś zrobiliśmy nie tak, czy też nie możemy tą drogą jechać. No ale tylko pytał, czy jesteśmy z Polski, my mówimy z Polski, a on, że na korab idziemy, tak, pogratulował nam i powiedział do widzenia, także wszystko okej. Ale chwilowy taki stresik był, bo myśleliśmy, że faktycznie coś jest nie tak. Zasadzie się wziął kijki, żeby sobie później pomóc, głównie przy schodzeniu, bo no, w kolana idzie później. A korab jest najwyższym szczytem pasma gór o tej samej nazwie, czyli pasma gór Korab.
tak woli ciekawostki. Pierwsze rozstaje dróg, jest Korab, jest Mawrowo. My szliśmy tą drogą tu, tą dwupasmówką, że tak można powiedzieć. A tu jest chyba jakiś skrót, nie wiem, czy tam można było wejść. Tak, można było skrócić sobie drogę. My jednak niestety przegapiliśmy szlakowskaz, dlatego podreptaliśmy naokoło. Więc miejcie to na uwadze. Na razie jest bardzo prosto i elegancko, także nie ma co narzekać. No i tu już widać zabudowania pasterskie, a tam idą turyści, którzy już schodzą, także podejrzewam, że oni gdzieś tam spali w namiocie i teraz już schodzą, no bo wątpię, żeby obrócili tak szybko, bo jest jeszcze wczas, no. A beaty gryzą bąki, także warto coś wziąć na owady. Jeżeli chodzi o te zabudowania pasterskie tutaj, to trzeba uważać, ponieważ biegają tu ponoć psy pasterskie, które pilnują tutejszych owiec i mogą być niebezpieczne te psy, w sensie takim, że no po prostu bronią swoich stad, bronią tych owiec i dostrzegają potencjalne niebezpieczeństwo wśród ludzi. Myślą, że to jest niedźwiedź albo wilk, albo ktoś, nie wiem ale co. one wiedzą, że ty się uparł na te owcze syry wczoraj i możemy cię dzisiaj zaatakować. Może ja. I w takich sytuacjach to no, omijać ich szerokim łukiem, albo ewentualnie nawoływać tych pasterzy, którzy gdzieś tam są albo w tym domku, albo w okolicy domu, żeby ich zawołali z powrotem. No, na razie nie widać tych psów, także nie wiemy, czy faktycznie coś takiego tu się dzieje, ale dało się wyczytać w internecie, że trzeba uważać na takie pieski. Trochę my sobie tu skrót zrobili, to jest taka średnio wydeptana ścieżka, a to się powinno iść tam, bo ci panowie szli tam. I chyba według tych właśnie żółtych palików, żółto-czarnych palików, bo to jest takie zimowe chyba oznaczenie i tam to prowadzi. Wzdłuż szlaku płynie tutaj taki strumyczek mały, można tam jakoś się schłodzić, obmyć twarz, nie wiem czy się napić, nie mam pojęcia, ale pewnie tak. No i te widoczki, które nas tu pielęgnują podczas tego trudu wchodzenia na Korab. Jakoś człowiekowi już od razu lżej, zmęczenie w pewnym stopniu już też mija. Szlak na Korab jest bardzo dobrze oznaczony, a od pewnego momentu warto sugerować się wspomnianymi wcześniej czarno-żółtymi tyczkami, które zdecydowanie ułatwiają orientację w terenie, zwłaszcza zimą, gdy śnieg pokryje inne oznaczenia. No i chwila odpoczynku przy takim małym strumyczku tutaj. Dziabąk mnie udziabł. I właśnie chciałem o tym powiedzieć, że strasznie nas żrą tu owady. No my siedli na chwilę i już nas strasznie żrą te owady. To jest żurawiec, babcia na to go dała kiedyś krew Pana Jezusa, bo jak to się potrze, Ja to jest, to jest czerwony. ale to właśnie ten Waldek mi to dał, na bolące łokcie, no ja to w domu zostawił, a może chcę to wziąć, bo mnie łokcie bolą. Ale pożykałeś wczoraj i zapaliłeś świeczkę, pomodlił się. Nie w synagodze, w cerkwi ogólnie. Kurde, te bąki i te muchy nas chcą zjeść, nie wiem czemu. A ja taki fajne włosy mi urosły, obejrzcie sobie. Tu taki jak metalowiec, mogę teraz czepać łepą. A muchy ci dali siedzą na tym. Właśnie, ale to jest dobre na muchy, to jakby tak trzepał, to ich by ich odganiał, nie? Tak on, krowa czy koń ma ogon i trzepie, żeby go muchy nie gryzły, to ja on taki coś tu i też by da trzepał fest i mnie nie będzie nic gryzło. I ubrałach się nieodpowiedzialnie, bo ubrach te krótkie galotki, Radek mnie uryczał, że mnie żmija ugryzie. No bo ją długie galoty, bo już to godą nie rozrze, jak żmija chapnie, to chapnie tu za ta nogawica i tu ten jad wszczyknie i nie chyci mnie za noga. A Beata ma gołe kita, nie kita, łydy. Jak ją dziabnie, to ją dziabnie zaraz w łyda. Ale swój swego nie dziabie. Czy jaką my mieli przygodę, żeś nie powiedział? Jaką my mieli przygodę? Że my wczoraj prądu nie mieli. Wczoraj my prądu nie mieli i właśnie my się boli, bo my mieli wszystkie te baterie rozładowane. My mieli telefony, wszystko porozładowywane, nie było prądu. Nasz Prawie całą właściciel noc, powiedział, że za chwilę będzie. Neni stroje, ale za chwilę budę. I te za chwilę było o 1:30 w nocy. Na szczęście się obudziła o 1:30 w nocy i faktycznie ogodą Radek, prąd jest, szybko włączymy, szybko wszystko. No i my naładowali, podładowali, uratowali my Sytuacja. Tylko teraz już się idzie na pełnym wypasie, jeżeli chodzi o kwestie krajobrazowe. Także łapiemy oddech i idziemy. A jak tam wylezemy, to już będziemy wiedzieć więcej i widzieć więcej. Zawsze trzeba patrzeć do tyłu na to, ile my już przebyli,
A potem tylko pod nogi, żeby nie widzieć, ile jeszcze trzeba. Właśnie. I to jest recepta na całe życie. Trzeba patrzeć na swój pierwszy krok i na to, co się już osiągnęło. Teraz jest to, czego bardzo nie lubię w górach, jak wchodzę na górę, ponieważ trzeba schodzić wolę, cały czas iść pod górę, systematycznie piąć się do góry i wtedy wiem, że tej odległości trochę szybciej chyba ubywa, bo tak jak schodzimy w dół znowu, wiadomo, trzeba spiąć się pod górę, no także nie jest to zbyt fajne, ale no tak prowadzą szlaki czasem. No i dotarliśmy do takich drogowskazów, informują nas o drogach Summer Trail i Winter Trail, a mianowicie mamy informację, że to jest droga letnia na Golen Korab i droga zimowa na Golen Korab. I ta droga letnia jest niebezpieczna w sezonie zimowym, także trzeba iść zimową drogą tutaj do góry bardziej, a że tak powiem na prosto idzie się drogą letnią, szlakiem letnim. Tu taka rzeczka płynęła albo z roztopów, albo rzeczka, ale teraz tu nie ma wody, jest za sucho chyba. A może po prostu śnieg jak się topi, to tutaj leci ta woda i tworzy się taki strumyk. Od tego rozstaju, gdzie wybieramy zimowy, letni szlak, to już praktycznie cały czas szło się na płasko, nie? Takim fajnym szlaczkiem. No. Tylko fakt, że czasami był niebezpieczny, bo była taka przepaść i można było zjechać po tym kamieniu dość sypkim takim. No teraz wyszliśmy na taką polanę i no też jeszcze odcinek jest po płaskim, ale tam zaczyna się już trawers po tym zboczu. No i tu zalegający śnieg leży sobie i eksponuje się na słońce i jakoś te słońce se nie umie dać z nim rady. Koniec lipca, śnieg mu się bardzo dobrze. Już jesteś w ogródku, już witasz się z gąską, Beata. Na rysy i tak miała gorzej. Mi się nie wydaje, że na rysy było gorzej. Ja się gorzej szło. Ale kurde, te widoki to jest masakra, to coś pięknego. Jeżeli chodzi o doznania widokowe na szlaku, to w tej kwestii natura stworzyła tu prawdziwy majstersztyk, ponieważ mamy tu całe spektrum krajobrazowych smaczków, od takich swojskich, przypominających nam bieszczackie połoniny, po dostojnie wyłaniające się z zieleni szczyty, budzące u nas wspomnienia o trekkingach włoskich Apeninach. Jedno jest pewne, pasmo górskie Korab potrafi oczarować tak bardzo, że można z tego szczęścia zwariować. Jak mi się ładnie idzie biegiem, sobie lecę swobodnie bardzo. W ogóle nie jestem zmęczony. Tak bardzo jak łania, bardzo ładnie. Bez zero zmęczenia mogę skakać. No tak, i mogę tak skakać i w ogóle jestem na luzie, come on, gdzie ta góra, gdzie mam wejść, gdzie jeszcze. Tak, było do przewidzenia, ta końcówka była najgorsza, najbardziej na stromo, nie z całego szlaku. Przed nami szła taka parka i też było widać, że co chwila, nie, zatrzymują się, żeby złapać oddech, na chwilę odpocząć i znowu tam kilkanaście kroków i znowu odpoczynek. Jak człowiek nie ma zaprawy, pierwszy start taki, kurde, z poważną górą w tym sezonie, nie? Kajmy byli w górach. Byliśmy w październiku na Kos i my szli na najwyższy szczyt tam, a potem już Nikaj. No i jesteśmy już na szczycie. Pierwsze, co zrobiliśmy po wejściu na szczyt, to zrzuciliśmy te nasze dość ciężkie plecaki, bo już z leksza nas bolały pleca, nie? Na szczycie taka dziwaczna konstrukcja, na której możecie sobie nakleić swoje wlepki, bądź też jakieś magnesy, bo to jest metalowa konstrukcja. No my zapomnieliśmy swoich wlepek wandrusowych niestety, także nie, nalepimy sam nic, a szkoda. A pokaż tej strony, bo tu pisze Korab i 2764 No i tu właśnie jest 2764 metry ASL, czyli nad poziomem morza. Tu jest pasmo Korab ze strony albańskiej, tu jest pasmo Korab ze strony macedońskiej, a za nami tam gdzieś jeszcze jest Kosowo. Co warto jeszcze powiedzieć, że to jest pierwszy szczyt w mojej karierze dwutysięczników, na który
nie musiałeś się dodatkowo jeszcze ubierać wchodząc na szczyt. No jest tak, cała trasa idę i tu wchodzę i jest w sumie taka sama temperatura jak na trasie. Beata sobie przybrała taką bluzę, czy też kurteczka, taką delikatno, ponieważ plecy miała spocone i bała się, że ją przewieje i tam jeszcze jakiś się nabawi bólu korzonków albo czegoś tam innego. Ty, Beatko, co powiesz? Jakie wrażenia twoje? No i super wrażenia, fajnie się mi szło. No ale no jednak łapało się te zmęczenie. No bo łapało się, ale nie było najgorzej. To rysy gorzej wspominam. No a mi się właśnie tu wchodziło. Przynajmniej ta końcówka mi się wchodziło tu gorzej niż na rysy. No jest to szczyt wyższy od rysów, jakby nie patrzeć. No i faktycznie mi się tu gorzej wchodziło. Nie wiem, na koniec mnie łapały jakoś skurcze w nogach już i tak trzeba było co jakiś czas przystanąć. No ale technicznie jakoś tam nie jest trudny ten szlak. Można to pokonać bez problemu. Nie ma jakichś tam drabinek, wejścia po łańcuchach. Nie. Są momenty, w których tak Idziemy bardzo stromko. węższy jest ten szlak i można tam zjechać, gdzieś jakieś skarpy są, ale to nie jest nic trudnego. No i zrobiliśmy to w 5 godzin i 15 minut. No, dobra, no to teraz co, po bułeczce i legnemy se jak magnaty na tej górze i trochę se odpoczniemy, podziwiając tutaj okoliczne widoki i nogi trochę przewietrzymy, bo kurde, trzeba przewietrzyć nogi, trochę mnie już ucisko ten lewy but i ten najmniejszy palec. Palec idzie uciąć. No mam jeszcze 9 mi zostanie, ale to bych musiał drugi też z drugiej nogi uciąć, żeby było symetrycznie i porówno. Nie ma problemu. 8. Ale to by było dobre, bo mnie kurde zawsze jak szczewiki cisną. Widziałeś, jak ja mam ten mały palec, on kiedyś po korzach się nie będę wstydził. On tak zdarty z góry, nie z dołu, tylko z góry, on tak cały ten naskórek twardy zdarty, bo ja nie wiem czemu, ja, kurde, i zawsze mnie ten mały udzierał w wszystkich butach. Oby 45 numer kupił, to i tak mnie będzie udzierał ten mały palec. Muszka łapy. Racice. Taką moja przypadłość, ale poza tym, że jest cały piękny. Nie ma jak to sobie przewietrzyć szwaje na 2800 metrów. Elegancko. Ale se podychają teraz. A tu mu jakieś siano, że pozbierał. Na tych fuseklach mu siano. O. Tak fajnie tu jest, żebyś się normalnie drzymnął i nawet, kurde, tu tego wiatru nie ma zbyt mocnego. W ogóle prawie wiatru nie ma, nie? Bata? No, w ogóle, no. Jest tak elegancko, że na serio szłoby się tu drzemnąć. Ach, boso i da piernicza. Au, żyć mnie to bodzie, ty. Ale fajnie. I rozłożyłem się teraz na swym czarnym plecaku, niczym Aleksander Wielki na swym perskim łożu wraz z swoimi perskimi kurtyzanami. Cóż za błogi odpoczynek wśród dźwięków przelatujących obok mnie owadów. Jakże nie kochać życia, jakże nie kochać gór i jakże nie kochać takich oto krajobrazów. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. A już my się martwili, że nie spotkamy dzisiaj żadnego takiego zwierzęcia konkretnego i gadaliśmy nawet o kozicy, że nie ma nawet kozicy tu, a tu proszę. To są takie w miarę fajne i równe tereny, że normalnie by tu szło domek sobie wybudować i z takimi widokami, no perfekto. Po najdłuższym w historii naszych górskich wycieczek pobycie na zdobytym szczycie z ogromną dozą niechęci zaczynamy schodzić z gór. Głównie z racji tego, że czekała nas daleka droga powrotna, a nie chcieliśmy wracać w ciemnościach. Po drodze zaliczamy jeszcze piknik w super miejscówce pośród skał i przy kojącym szumie przepływającego tam potoku. I ruszamy dalej z niespotykanym dotąd żalem, że musimy pożegnać się z tym porywającym nasze uczucia miejscem. Korab uraczył nas gościnnością, jakiej się nie spodziewaliśmy
I nie dość, że uczta była nader suta, to jeszcze nie zaprosił tam innych gości. Dlatego poczuliśmy się nadzwyczaj wyróżnieni, a nasze skromne jestestwa wręcz rozpływały się w bezmiarze tutejszych krajobrazów. Już wiemy, o czym będziemy wspominać naszym wnukom. Zatem, Janku i Franku, szykujcie się na dziadowskie wywody. A teraz już życzymy Wam wszystkiego dobrego. Zachęcamy również do subskrypcji i aktywności na naszym kanale. I tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Even when you're next to me, I feel like No i jak stał tylko nasz samochód, tak stoi nasz samochód. Nie ma nikogo więcej. Okropnie nas suszy teraz. Okropnie się nam chce pić. Mało wody żeśmy zabrali. A to spanko by tu było. Niczym. Błogi sen Ajfajusza. Kogo? Ajfajusza. Kto to jest Ajfajusz? No właśnie myślę, kto to by mógł być.